Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Dzisiaj będzie kolejna, według mnie dosyć duża zmiana w przyczepce. Ten fragment już mi tutaj zasechł, ja go również zakleiłem, więc na ten moment tą część ściany mam zrobioną. A ja zajmę się kolejną rzeczą, którą chciałbym wykonać. Będzie to postawienie tutaj ścianki działowej. Będzie to pierwszy element powstania zabudowy w tej przyczepce. Aby taką ściankę przygotować i wyciąć, będę chciał najpierw z kartonu zrobić sobie tutaj szablon, wymierzyć go i dzięki niemu będę mógł odrysować ten kształt na płycie i ją oczywiście wyciąć. Trudności mamy tutaj następujące. Jak już widzieliśmy w tym odcinku z montażem tych listewek, ta ściana nie jest pionowa, ona jest lekko jakby wypruszona. W związku z tym nie możemy brać jej jako wyznacznik naszego pionu. Druga trudność jest to oczywiście odwzorowanie tej krzywizny sufitu. W związku z tym najbardziej płaską powierzchnią, jaką mam w tej przyczepce, jest podłoga i od podłogi będę zaczynał wymierzanie tej ścianki. Przygotowałem sobie tutaj takie właśnie kawałki kartonu i będę z nich chciał wykonać tą ściankę właśnie w tym miejscu. Więc zacznę od wycięcia tutaj miejsca na to nadkole, no i oczywiście będę szedł w górę i nanosił tutaj krzywiznę tą oraz tą. Just can't wait for tonight to come. Been working hard all day, and now it's time to play. I w ten oto sposób mam już przygotowany mój szablon. Zobaczcie, tutaj wszystko sobie ładnie przylega. Tak. I tutaj na górze, jak sobie to wyprostujemy, również mamy to w zasadzie na styk. Oczywiście tutaj na suficie jeszcze przyjdzie warstwa termoizolacji, więc muszę tutaj zostawić troszeczkę przestrzeni, żeby ta termoizolacja mi weszła, ale tutaj dosłownie jest może z 2-3 mm luzu. Zobaczcie, tak mi to wyszło. I w ten sposób tutaj będę miał ściankę. Ok, ja już mój szablon mam przygotowany, w związku z tym odrysuję go na płycie ze sklejki, wytnę, no i przystąpię do pierwszych przymiarek. Zobaczymy, jak uda mi się to dopasować. Nothing like feeling young and free. Gonna leave it all Ok, pierwsza przymiarka i mała aktualizacja. Jak pewnie zauważyliście, wyciąłem sobie już ze sklejki
tą ściankę, odrysowałem ją z szablonu. Ten szablon również jeszcze raz przeniosłem na trochę sztywniejszy karton, bo tamten był wygodny w przymierzaniu, wygodny w wycinaniu, ale był on dosyć wiotki i bałem się, że przez to będzie ten arkusz wycięty niedokładnie, więc odrysowałem sobie to, tak jak mówiłem jeszcze raz, na taki fajny, gruby, sztywny karton. Przymierzyłem, z grubsza się zgadzało, naniosłem te wymiary na sklejkę, dociąłem, no i jak widać bardzo fajnie to udało się tutaj spasować, ładnie, wszędzie równiutko przylega, na górze również. Także w tym momencie przykręcę tą płytę do tego kątownika, który tam jest wlaminowany, no i będę tutaj dalej sobie działał z tą zabudową. Muszę sobie tą ściankę najpierw jakoś troszkę przyłapać do tego kątownika. Tutaj już mam wcześniej dziury, które były, więc wykorzystam je. I staram się, żeby ta ścianka była jak najbardziej dociśnięta do zewnętrznej ściany, żeby to jak najładniej przylegało. Nie mam takiego długiego przymiaru kątowego, więc wykorzystam sobie taką płytę OSB, która jest dosyć już długa, na tyle długa, żeby sprawdzić, czy tutaj jest prosto. I powiedzmy tak by to musiało przylegać. I wtedy będzie w pionie. No, całkiem prosto wyszło, myślę. Okej, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Jak już ścianę mam wstępnie przyłapaną, to muszę jeszcze ustawić ją w odpowiedniej pozycji przód-tył, ponieważ ten kątownik oczywiście jest tak mniej więcej prostopadle do ściany. Więc muszę zmierzyć sobie tutaj tą odległość przy ścianie i postaram się to ustawić tak samo, żeby na tej wysokości ta odległość była taka sama i dzięki temu ta ściana będzie prostopadle do tej ściany. Tutaj będę miał jeden wymiar. Tutaj mam zaznaczoną tą kreseczkę. No i okej, w tym momencie już mi się ta ściana nie przesunie. Jak widzicie, ta sklejka trochę się kładzie w tamtą stronę. Prawdopodobnie wynika to z tego, że tamten kątownik nie jest idealnie pionową. A dla mnie do dalszej zabudowy jest bardzo istotne, żeby ona była w pionie nie tylko w tej płaszczyźnie, ale również w tej. I jak tak ona sobie luźno stoi, to zobaczcie, tutaj nie ma kąta prostego. Więc ja będę chciał tutaj jeszcze dokręcić sobie taką płytę OSB w ten sposób, która będzie mi zapewniała, że ta sklejka, ta ściana jest również pionowa w tej płaszczyźnie. Do tego celu oczywiście wykorzystam takie same łączniki kątowe jak tam. Time goes by so fast. I teraz mam pewność, że ta ściana stoi prosto w obu płaszczyznach, co oczywiście będzie bardzo ważne przy dalszej zabudowie. Jest tu całkiem sporo miejsca. Jak już mam tą ściankę wstępnie postawioną, to mogę zabrać się za zabudowę tej przyczepki, przygotować sobie tutaj łóżko, które będzie zamieniane na dwie kanapy i stolik, więc zacznę od właśnie tej strony. Tutaj będzie zbiornik na wodę 100-litrowy, więc muszę tą zabudowę, która tutaj będzie się znajdowała, zrobić w taki sposób, żeby obudować ten zbiornik. Zbiornik, który wybrałem, wygląda w ten sposób. Ma on wymiary 80 na 34 tutaj do pokrywki, do góry pokrywki, na 48 cm, więc myślę, że będzie on fajnie pasował właśnie pod tą kanapę. Oryginalnie kanapy miały bodajże 31 cm,
No tutaj będzie 3 cm wyżej, więc wydaje mi się, że to nie będzie robiło jakiejś dużej różnicy. Ogólnie z tymi zbiornikami jest, powiem szczerze, dosyć duży problem, jeśli chodzi o koszty, ponieważ są one zaskakująco drogie. Ten natomiast udało się kupić naprawdę w fajnej cenie. I co ciekawe, jest to zbiornik z atestem PZH, który również nadaje się do przechowywania wody pitnej. Także myślę, że do celów właśnie takich przyczepowych nada się idealnie. Jak pewnie się domyślacie po załączonym obrazku, nie dysponuję ani stolarnią, ani jakimiś specjalnymi, profesjonalnymi narzędziami. W zasadzie nigdy nie zajmowałem się stolarką, więc to będzie mój pierwszy raz i sam się zastanawiam, czy w ogóle uda mi się zbudować te meble i jak one finalnie wyjdą. Także będzie to pewnego rodzaju nowe doświadczenie dla mnie i trochę eksperyment, no ale zobaczymy. Mam tutaj sklejkę, jest to sklejka topolowa, więc dosyć lekka, 10. I będę chciał z niej wyciąć elementy, które już sobie poskładam pewnie na miejscu. Tak jak mówiłem, nigdy nie budowałem mebli, tym bardziej mebli do przyczepki. Mam pewną koncepcję, pewne założenia, jak bym chciał, żeby to było skonstruowane tak, żeby to było stabilne i lekkie. Natomiast jak to wyjdzie w praktyce, czy będzie to wystarczające, czy tą konstrukcję trzeba będzie jeszcze jakoś zmodyfikować, o tym przekonam się, jak już zbuduję tą pierwszą, powiedzmy, wersję beta. Ok, w związku z tym ja zabieram się do wyrysowania tutaj na tym arkuszu elementów, które będę musiał powycinać i zabiorę się za ich wycinanie. Przy tego typu elementach wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby one były wycinane prosto. No i najlepiej do takiej pracy mieć piłę z prowadzeniem. Tak jak mówiłem, ja niestety nie mam takich narzędzi, więc będę musiał troszeczkę pokombinować, żeby prostymi narzędziami jakoś sobie pomóc. I wymyśliłem w ten sposób, że wykorzystam taki płaskownik aluminiowy, który przyłapię sobie na końcach i to będzie dla mnie prowadzenie do wyżynarki, żeby ta linia cięcia była prosta. Myślę, że mi się to sprawdzi, a jak będzie w praktyce, to zaraz się o tym przekonamy. Just can't wait for tonight to come. Been working hard all day, and now it's time to play. There's nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Ok, większość elementów mam już wycięte. W zasadzie to są 3 takie elementy, 3 listwy. Dojdzie jeszcze 1 listwa, ale na razie jeszcze jej nie wycinałem z tego powodu, że tak płyta po prostu wypada, że będę musiał wyciąć ją z elementu, z którego chcę zrobić front, a front, żeby ładnie spasować, dotnę dopiero jak już to poskręcam i sobie to jeszcze raz wymierzę. Tak jak mówię, no robię to pierwszy raz, więc nie mam tutaj jakiegoś większego doświadczenia. Nie jestem pewien, czy na pewno nigdzie się nie pomyliłem w tych wymiarach, także chcę po prostu sobie ten element najbardziej widoczny dociąć, jak już te elementy będę miał ze sobą poskręcane.
No i oczywiście nie ma jeszcze tutaj do tego przykrywy. Natomiast to nie wiem, ile to może ważyć. Może z pół kilo, może z kilogram. No, zważę z ciekawości, bo sam jestem ciekaw, ile to może ważyć, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo leciutkie. Powiem Wam, że to była naprawdę całkiem przyjemna praca. Taka praca z drewnem, naprawdę bardzo dobrze się przy tym bawiłem. I myślę, że jak na pierwszy raz to całkiem równo i całkiem nieźle mi to wyszło, tym bardziej mając do dyspozycji tylko takie podstawowe narzędzia. Myślę, że jest całkiem akceptowalnie. Ok, ja w takim razie zbieram te rzeczy, zabieram się za ich przymiarkę w przyczepie. No i jeśli będzie się wszystko zgadzało, to dotnę sobie jeszcze właśnie ten front i go również przymierzę, zamontuję. A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, że byliście razem ze mną i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki z dalszych prac. Także do następnego. Cześć!